Podcast z podwody. Rozmowy o nurkowaniu, sprzęcie i eventach nurkowych. Kieruj się pod wodę. Ja chciałem wam podziękować, że chciało się wam ruszyć, przyjechać tutaj bez was, bez nurków, bez słuchaczy, by nie zaistniał. Także wam bardzo serdecznie dziękuję, wielkie dzięki. Dziękuję wystawcom, że chcieli, dziękuję też sponsorom. Cześć Tomku, fajnie, że spotkaliśmy się na Baltic Techu. 2 lata temu ostatnia impreza. Powiedz mi, jak do tej pory wszystko się sprawuje? Wszystko jest ok? Dużo ludzi dopisało? Frekwencja? 3 lata temu, bo ostatni Baltic Tech był w 2019, potem pandemia, więc 3 lata przerwy. Frekwencja dopisała. Wydaje mi się, że możemy się spodziewać 1000 osób. To jest rekord, jakiego się nie spodziewaliśmy. Mamy 1000 opasek, więc powoli się nam kończą. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Czy się udało, to jutro w zasadzie na koniec dnia powiemy. Na razie atmosfera jest fajna i co widzę, że ludzie po tych 3 latach przerwy naprawdę są szczęśliwi, że się mogą zobaczyć, a nie tylko online. Z tego, co zauważyliśmy, też dużo nowych wystawców przyjechało tak naprawdę i są po raz pierwszy, typu, nie wiem, Bass & Deep Spot zobaczyliśmy. Tak, ja z dumą mogę powiedzieć, że wystawcy często czekają nawet z premierami produktów na Baltic Techa, więc to jest fajna rzecz, że chcą pokazać swoje wyroby. Słuchaj, tutaj jest, tak jak mówiłem, około 1000 osób, to jest dedykowany klient, który się naprawdę zna na tym, co chce. To nie są przypadkowi ludzie, którzy przyszli zobaczyć, co to jest nurkowanie, tylko to są ludzie, którzy wiedzą, co to jest nurkowanie, więc to jest bardzo ważne, że mamy tutaj naprawdę całkiem fajne grono odbiorców, dlatego wystawcy tak lubią tą imprezę i tak jak powiedziałeś, ich coraz więcej. No i jeszcze poza wykładami czeka nas impreza afterparty, tak? Tak, dzisiaj afterparty wieczorem, no i sponsorzy ufundowali fajne nagrody, mamy ich coraz więcej, więc no wygląda, że jest ok. Jesteśmy też w nowym miejscu, to jest bardzo ważne, to jest Akademia Marynarki Wojennej, to jest ośrodek, muszę sobie tutaj spojrzeć, bo tutaj się buduje Akademickie Centrum Technologii Podwodnej tuż za rogiem, więc jesteśmy jakby w najlepszym możliwym miejscu, jakie może być, w Gdyni, na Oksywiu, gdzie to miejsce się będzie rozwijało, no i daj Boże, Baltic Tech będzie się rozwijał razem. Trzymamy za to kciuki, do zobaczenia i do następnym dniu konferencji, dzięki. I zapraszamy za 2 lata. Cześć Marcin, który to twój Baltic Tech? Cześć, nie pamiętam. Na pewno byłem na pierwszym Baltic Techu, potem też byłem, ale były też dziury, w których nie byłem, ale myślę, że trzeci, który jestem też jako wystawca. No właśnie, jesteś jako wystawca, dzisiaj prezentujecie chyba nowy sprzęt od Seacraftu. Opowiesz coś więcej? No tak, dzisiaj jest taka chyba, można powiedzieć, oficjalna premiera skutera Go, który można zobaczyć, zresztą tutaj stoi. Jest to skuter, który został specjalnie zaprojektowany dla rynku rekreacyjnego. Skuter, który waży tylko 9,7 kg, ale ma parametry praktycznie skutera do nurkowań jaskiniowych, technicznych, więc no, myślę, że to jest w tej chwili klasa sama w sobie, nie? Super, dzięki i do zobaczenia na afterparty, mam nadzieję. Dzięki, do zobaczenia.
Cześć Michał. Cześć, cześć Kamil. Który raz jesteś na Baltic Techu? Na Baltic Techu jestem od pierwszego. Który raz to trudno odpowiedzieć na to pytanie, ale byłem na wszystkich. A jako Deep Spot pierwszy raz. Jesteśmy pierwszy raz, bo od otwarcia to jest pierwszy Baltic Tech, który się odbył, więc to jest wielkie święto dla nurków, że wreszcie możemy się spotkać razem. Dokładnie tak. To powiedz mi, dlaczego właśnie Baltic Tech? Przede wszystkim dlatego, że wielu nurków nadal nie wie o Deep Spocie, więc chcemy pokazać im, jakie są możliwości w Deep Spocie. Narosło też dużo teorii na temat tego, co można, czego nie można w Deep Spocie, więc postanowiliśmy pojawić się tutaj, opowiedzieć, pokazać nasze twarze i pokazać, że Deep Spot jest takim miejscem, które robią ludzie. Super, dzięki. Będziesz dzisiaj na afterparty? Takie są plany. To do zobaczenia w takim razie, dziękuję. Do zobaczenia. Cześć Irena. Cześć. Opowiedz mi o inicjatywie Kobiety Kobietom. To rozumiem jakaś inicjatywa wasza taka, nie, na razie wewnętrzna, nieoficjalna. Tak, inicjatywa całkowicie oddolna. To nie jest inicjatywa nowa, bo takie spotkania prowadzimy tak naprawdę od 3-4 lat na różnych nurkowiskach, w różnych miejscach, a w tym roku postanowiłyśmy również wyjść do szerszego grona i zorganizować taką inicjatywę, gdzie każda kobieta, również taka zupełnie świeżynka, początkująca, rekreacyjna, może przyjść do doświadczonej koleżanki, dlatego mamy takie piękne plakietki dzisiaj pod tytułem "Możesz mnie zapytać o co chcesz" i po prostu zapytać o sprawy czy sytuacje, na które żaden instruktor będący mężczyzną niestety nie jest w stanie odpowiedzieć, czyli o takie typowe babskie sprawy. A ja jak rozumiem, w nurkowaniu coraz więcej kobiet się pojawia. Zdecydowanie tak, również w nurkowaniu technicznym, gdzie wiadomo, przebywamy pod wodą coraz dłużej, zatem musimy sobie radzić z różnymi problemami w związku z tym pojawiającymi się. No i właśnie o tym sobie tak dzisiaj dyskutujemy w babskim gronie. Super, dziękuję ci i mam nadzieję, że trzymamy kciuki za sukces inicjatywy. Cześć Leszku. Cześć. Który to twój Baltic Tech? A obecnie drugi, bezpośrednio. Poprzedni Baltic Tech to był ten w 2019 roku, teraz w roku 2022 drugi. I jak podoba ci się impreza? Impreza? Dotychczas to, co zobaczyłem, wspaniała. Dużo znajomych, dużo sprzętu i dużo firm, które uwielbiam nosić na sobie i razem z nimi nurkować. Czyli generalnie polecasz wybrać się na Baltic Tech dla osób nurkujących? Jak najbardziej. Największą, oprócz oczywiście sprzętu, największym plusem tej konferencji są odczyty. Przed chwilą się dowiedziałem o wspaniałych rzeczach, które Divers Alert Network robi i polecam. Wiedza, ludzie i sprzęt w jednym miejscu. 2 dni fanu. Super, no i do tego jeszcze afterparty. O to spytaj się jutro. Teraz jestem pełen, że tak powiem, oczekiwań, a jutro możesz się spytać jutro, jak było. Dzięki i do zobaczenia w takim razie.